Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. W końcu mogę Was zaprosić na studio tour, czyli jakby wycieczkę po moim nowym studio. Zapraszam. Pierwsze, co się widzi, kiedy wchodzi się do mnie do studia, to wywieszoną karteczkę z godzinami pracy, bo stwierdziłam, że jeżeli już mam oddzielne studio i oddzielne miejsce pracy, to powinnam mieć też normalne godziny pracy, jak normalni ludzie. Drzwi same w sobie są kolejną rzeczą, którą zauważają ludzie, którzy do mnie przychodzą. I dla niektórych może być to oczywiste, dla innych nie, ale jest to pianka wygłuszająca, która jednocześnie rozbija dźwięk. Oprowadzanie zacznę od tej strony i tutaj będę szła tak dookoła i zakończę na magicznej szafie, w której trzymam wszystkie swoje rzeczy związane z filmami. To będzie na sam koniec odcinka, więc zostańcie koniecznie. Zaczynamy! Po wejściu do studia, pierwsze co widzimy po lewej, jest to koszulka, którą sobie włożyłam w antyramę. Przywiozłam ją ze sobą z Guamu, na którym byłam w 2017 roku. I zresztą film z Guamu i z Filipin wrzuciłam w zeszłym roku w czerwcu. Możecie sobie kliknąć tutaj w prawym rogu, żeby zobaczyć ten vlog, bo naprawdę było to niesamowite. Więc to jest bardzo bliska pamiątka mojemu sercu. Dalej na lewej ścianie mam dalszą część pamiątkowego kącika i tutaj akurat wisi kolejna koszulka i to jest koszulka z Filipin, a konkretnie z wyspy, która się nazywa Cebu. I tam spędziłam parę dni i przeżyłam jedną z bardziej niesamowitych rzeczy i to było, uwaga, pływanie z rekinami wielorybimi. Mam tutaj też pamiątkę z Japonii, gdzie przez jeden dzień pracowałam w Meido Cafe i byłam taką, jakby można powiedzieć, kelnerką przez jeden dzień. Tutaj jest kubełek z Disneylandu, w którym byłam w zeszłym roku. Kolejne pamiątki są pamiątkami z Kuby i z Japonii też. I tutaj jeszcze butelka po piwie z Guamu. Tutaj są rzeczy też pamiątkowe, ale już bardziej związane z YouTube'em i z tym, co robię, niż z podróżami. I to jest po prostu jedna z piękniejszych rzeczy ever, które dostałam od Too Faced. A tutaj mam Instaxa, jakieś fajne wkłady Instaxowe. Tutaj kalendarz Nyxa z pomadkami, nagrody, które dostałam za 500 000 subskrypcji na obu już kanałach. Niżej książki youtuberów, wszystkie, które moi znajomi wydali. Patrząc jeszcze niżej mam moje albumy ze zdjęciami. No i w półkach na samym dole mam rzeczy do mycia blatu, na przykład jeżeli potrzebuję przed nagraniem coś jeszcze przeczyścić. Potem obok mam pudełko, które dostałam od Snapchata, jak widzicie zresztą po pudełku. W środku miałam bluzę i taką fajną kulę śnieżną. I potem obok mam półkę z rzeczami takimi super technicznymi, nagraniowymi. I tutaj jeszcze na samym brzegu właśnie tego regału powiesiłam sobie wszystkie zawieszki, które mają dla mnie znaczenie, które dostałam w trakcie mojej pracy i jako wizażystka, i jako właśnie youtuberka. Tutaj już się zaczyna strefa biurowa i mam tutaj na samej górze jeszcze można powiedzieć właśnie jakieś takie kosmetyczne, ładne rzeczy plus pamiątki. I potem rzeczywiście zaczyna się biuro, czyli mam tutaj segregatory i potem na półce poniżej mam rzeczy do nagrań. I tutaj trzymam aparaty, obiektywy. Mam też takie fajne dwie szufladki do kart pamięci i do baterii. I potem na półce jeszcze niżej to już znowu typowe biuro, bo mam tutaj takie pudełko z różnymi rzeczami, takimi jak nożyczki, jakieś karteczki samoprzylepne, kleje, markery, ogólnie wiecie, biurowe rzeczy. No i na samym dole trzymam jakieś papiery, drukarkę, czyli ogólnie też nudne biurowe rzeczy. Dochodzimy do miejsca, w którym spędzam większość mojego czasu. Tutaj na przykład montuję filmy, tutaj wrzucam filmy na YouTube'a, robię miniatury do filmów, no ogólnie odpisuję na maile i siedzę naprawdę bardzo dużo czasu. To, co mi bardzo umila siedzenie przy monitorze, to jest mapa. I z tą mapą się bardzo zaprzyjaźniłam. Jest to mapa zdrapka, na której wydrapałam kraje, które odwiedziłam do tej pory i przyznam szczerze, że patrzenie na nią sprawia mi naprawdę dużą przyjemność. Na biurku stoi lampa. Jest jedną z
najważniejszych rzeczy dla mnie na tym biurku, dlatego że to jest lampa, którą mój dziadek zrobił własnoręcznie. To była jakaś butelka drogiego szampana, wiecie, chyba z lat 30. Po prostu dziadek zrobił z tego lampę. Ale oczywiście znajdują się też tutaj chusteczki. Jest moja holotaśma klejąca ze stojaczkiem w jednorożca. Mam jeszcze miętówki cynamonowe i lamę, którą przywiozłam ze sobą z Kolumbii. I mam jeszcze taki mały stojaczek, chmurkę z długopisami, jakimś kremem do rąk i ogólnie takimi potrzebnymi rzeczami. Tutaj pod blatem chowam coś, co oczywiście wiecie, że ja muszę zawsze mieć, czyli jedzenie. No i mam jeszcze 2 zeszyty. Jeden to jest kalendarz tygodniowy i druga rzecz to notatnik, w którym zapisuję swoje pomysły na filmy. Ten róg wygląda mniej porywająco, ale to dlatego, że właśnie w tym rogu dzieje się magia. Czyli tutaj mam lampy i aparat. W tym kąciku zaczyna się mój kącik wypoczynkowo-zdjęciowy. Wypoczynkowy dlatego, że tutaj mam swoją ukochaną pufę, a po mojej prawej stronie mam skrzynkę znowu, w której mam wszystkie rzeczy, uwaga, do robienia zdjęć. Tutaj trzymam tła albo jakieś takie dekoracje, które dodaję do zdjęć. A tutaj to wielkie sushi to jest jeden z fanartów, które dostałam. Teraz niestety znowu mało urodziwe miejsce, ale dla mnie mega potrzebne, czyli moja szafka z kosmetykami. To jest szafka, w zasadzie regał, bez którego nie mogłabym żyć. I tu mam wszystkie kosmetyki, których używam. Na pierwszej półce są lakiery. Wszystkie lakiery, które mam. Wszystko ogólnie, co związane z paznokciami. Na półce niżej mam rzeczy do włosów, jakieś rzeczy do przetestowania dopiero i 2 duże palety miniaturowych pomadek od NYXa. Potem kolejna półka niżej to są pędzle. I tutaj mam wszystkie pędzle, których używam i mam to w paru różnych pojemniczkach. Obok są takie rzeczy jak chusteczki do makijażu, mokre chusteczki i waciki kosmetyczne, a dodatkowo małe pudełeczko, w którym trzymam gąbki i puszki. Kolejna półka niżej to są pudełka, w których trzymam konkretne kosmetyki. Potem niżej znowu różne szufladeczki, tym razem są to produkty mniejszej wielkości, sztuczne rzęsy, tusze do rzęs, kredki, konturówki itd. Są też oczywiście pudry i produkty do brwi. I na ostatnich 2 półkach mam palety cieni albo cienie pojedyncze. A w tym brzydkim rogu, słuchajcie, trzymam dodatkowe tła. Czyli na przykład moje różowe tło, które widzieliście na walentynki, ale mam tutaj też takie tło cekinowe, tło niebieskie, ogólnie różne tła, które jeszcze zamierzam użyć w przyszłości. I tutaj po mojej lewej już jest regał, który bardzo dobrze znacie, ale też pokażę Wam na nim wszystkie rzeczy. Po samej lewej stronie mam duży czerwony przycisk YouTube'a. Dalej jest YouTube'owy zegar z budzikiem. I zaraz po prawej mam moje 2 nagrody, które dostałam za 100 000 subskrypcji na jednym i na drugim kanale. Potem mam mój ukochany świecący napis Keep calm and eat. Dalej okrągłe lampki. Potem po lewej mam mój znak hollywoodzkiej produkcji i świecącego różowego ananasa. No i właśnie tutaj mam kulę śnieżną od Snapchata, o której Wam mówiłam wcześniej. I teraz pokażę Wam rzecz, której zwykle nie widzicie, bo jest poniżej poziomu, który zwykle nagrywam. Jest to ostatnia półka w moim regale. W pierwszym pudełku mam różne wianki bądź opaski z kwiatkami. W kolejnym pudełku mam pluszaki i są to też pluszaki, które na przykład dostałam od widzów, jak na przykład ta piękna żółta ośmiorniczka. W kolejnym pudełku trzymam rzeczy, które mi zostały po zestawach Ja Pana Zjadam. Moje ulubione, czyli na przykład jest pralka, mam jakąś toaletę, mały kubeczek, małą foremkę na naleśniki, ogólnie wszystko, co mi się bardzo spodoba z zestawów Ja Pana Zjadam. Na kolejnym pudełku jest, jak wiecie, 100 naczyń, ale to są naczynia, których używam do moich filmów Ja Pana Zjadam. I w środku tego pudełka są różne fanarty. Na przykład pudełeczko z sushi albo piękny list, który kiedyś dostałam. W kolejnym zagłębieniu jest alpaka, którą już znacie. I teraz możecie też w pełni zobaczyć fotel, na którym zawsze siedzę. Jest to cudowny, puchaty, futrzany fotel z poduszką w koty.
I teraz może pokażę Wam coś, czego zwykle nie widzicie, ale też jest bardzo ważnym elementem nagraniowym, czyli stół. Jeżeli chodzi o sprzęt, to na tym stole trzymam mikrofon i pilot do aparatu, żeby nie wstawać do niego, tylko po prostu sobie klikam i włączam. Dodatkowo po prawej mam pudełeczko, do którego wrzucam brudne pędzle, bądź gąbki czy puszki po nagraniu. Mam też lusterko i moją ukochaną roślinkę pod kloszem, na którą po prostu lubię sobie popatrzeć i dodaję takiego fajnego, żywego elementu w całym studio. Zawsze widzicie tą stronę obrazu, ale teraz pokażę Wam, co ja widzę nagrywając film. I teraz cofając się z powrotem do wyjścia, nie mogłabym Wam nie pokazać mojego ukochanego bananowca. Ja uwielbiam bananowce, nie wiem czemu i tak dalej, ale po prostu bananowce kocham. Już pokazałam 90% pokoju i już mam wychodzić, już jest prawie koniec. Ale nie, bo została magiczna szafa. Uwaga, garderobo, otwórz się. Mam osobną szafę na wszystkie rzeczy, które są związane z YouTube'em albo z moją pracą. Kiedy wchodzi się do szafy, po prawej stronie na górze mam wszystkie rzeczy YouTube'owe, czyli na przykład bluzy, bomberkę, koszulki, plecak, worki, które dostałam od YouTube'a. Poniżej mam wszystkie rzeczy z naszego sklepu japanazjadam.pl, czyli wszystkie bluzy, wszystkie koszulki, wszystkie spodnie, które do tej pory wypuściłam. Poniżej znajdują się wszystkie worki i też jest jedyna czapka, którą wyprodukowałam. Poniżej na półce mam dodatkowe rzeczy biurowe i na samym dole jakieś dodatkowe jeszcze rzeczy do nagrań. Kiedy wchodzicie do szafy, pierwsze co widzicie to peruki, które rzucają się w oczy od razu. W końcu mam możliwość wystawienia wszystkich moich peruk, które posiadam, bo wcześniej niestety musiałam je chować na płasko w szafie. Na środku szafy mam pudełka z różnymi przyborami, które mogą się przydać w filmie. I tutaj na przykład mam pudełko z rzeczami do włosów, poniżej pudełko z rzeczami do charakteryzacji, z soczewkami. Potem jeszcze poniżej mam rzeczy do DIY, jakieś takie craftowe, plastyczne. I po lewej stronie w regale mam wszystkie rzeczy, które mogą się przydać do kanału vlog. I tutaj nie pokażę Wam dokładnie co mam, dlatego że nie chcę zdradzać, jakie rzeczy już kupiłam, żeby nie zdradzać Wam kolejnych odcinków. Po lewej stronie szafy mam kolejne ubrania, tylko tym razem są to kostiumy. Tutaj mam na przykład kostium Sailor Moon, który kupiłam w Japonii. Dalej mam też strój zakonnicy z mojego filmu Valak. Potem mam sukienkę, którą wykorzystałam jako taki strój wampirzycy, onesie z unicornem i moją drakulową pelerynę. Potem na dole mam dalszą część kostiumów, jeszcze niewykorzystany żakiet, ale już mam na niego pomysł i taki jakby strój laboratoryjny, można powiedzieć. I potem w kolumnie po lewej stronie mam wszystkie takie pierdółki i dodatki tematyczne, można powiedzieć. Na samej górze mam rzeczy biżuteryjne, jakieś takie małe dodatki, okulary i tak dalej. Potem poniżej mam głupie czapki, czyli na przykład mam czapkę kurczaka, którą kupiłam sobie w Stanach. Poniżej mam rzeczy dekoracyjne halloweenowe, pod spodem mam rzeczy dekoracyjne świąteczne i na samym dole mam ubrania bądź dodatki świąteczne. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co myślicie o moim nowym studio. Mam nadzieję, że się Wam podoba, a z Wami widzę się w kolejną środę. Dzięki piękne za oglądanie i do zobaczenia. Pa, pa! A jeżeli jeszcze chcecie oglądać YouTube'a dalej, to polecam kliknąć film po lewej albo po prawej. A jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to koniecznie to zróbcie klikając tutaj na górze. Dzięki!